Tak jak ja, macie tyle sadzonek, a nie macie tyle miejsca na działce czy w ogrodzie, żeby to wszystko zmieścić. Dzisiaj pokażę Wam kilka pomysłów, jak wcisnęłam 2 razy więcej albo 3 razy więcej warzyw na tej samej powierzchni i moje pomysły. Zapraszam. Na przykład tutaj mam bób. To są boby z rozsady. Już zaczynają mieć stronki, za chwilę Wam pokażę. No ale bób skończy gdzieś w czerwcu, w lipcu i ta cała grządka zostanie pusta. Więc ja miałam takie nadliczbowe dynie. To jest tak zwany squash po angielsku. To jest mieszaniec Crown Prince F1. Super dynia, bardzo taka gęsta w środku, nie lekka, tylko taka pomarańczowa, słodka, mięsista, bardzo dobra na wszelkiego rodzaju potrawy. Ja to po prostu piekę w piekarniku. No ale tutaj posadziłam pomiędzy bobem, bo moje boby są w rozstawie gdzieś takiej, więc jest trochę miejsca między rzędami. I tutaj sobie posadziłam dynię, więc jak bób skończy, ta dynia się zacznie rozrastać i zajmie tą przestrzeń. I ja po prostu boby potem poucinam przy ziemi i ta cała grządka będzie dla dyni. Moi stali widzowie na pewno wiedzą, że ja używam takich doniczek ceramicznych jako metody podlewania. I stwierdziłam, że potrzebuję jeszcze kilka i pojechałam do sklepu ogrodniczego i tam patrzę, zobaczcie co dostałam. To jest prawdziwa oja. To jest właśnie ta starodawna metoda sprzed 1000 lat, która była używana do podlewania i oszczędzania wody. Podobno oszczędza 70% wody. Po prostu zakopujemy taką terakotową butelkę, ona ma korek, dolewamy wody, zakopujemy gdzieś tak dotąd, wlewamy wodę, to jest litrowy, są nawet do 4 litrów, teraz właśnie można kupić w Anglii, tylko że tak, to kosztuje 12,99 funta, to jest najtaniej jak widziałam, a te doniczki kosztowały mnie 1,50 funta. Zakupiłam też kilka doniczek, troszkę są tak jakby smuklejsze i wyższe niż te moje, no ale jedna taka doniczka kosztuje 1,49 funta, a jeden taki spodeczek 1,29 funta, więc różnica w cenie jest kolosalna, z tym, że trzeba w jakiś sposób zamknąć te otwory w dnie, no ale działanie jest w sumie takie same, z tym, że te doniczki, jak widzicie, one są, może nie są aż tak porowate jak te oje, bo ta oja jest taka bardzo jasna, bardzo taka pylista i na pewno woda będzie przez ścianki przenikać, no ale ja już sprawdziłam, że przez moje doniczki też woda przenika, także super, ale jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Jeżeli jesteście z Anglii, to Scotsdales, centra ogrodnicze sprzedają te oje. Jedną sobie zakupiłam, nie wiem, może dokupię drugą. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Zobaczcie tutaj, pierwsze pomidorki się zawiązały. Zobaczcie, są. No i takimi kwiatostanami w torebkach potrząsamy, tak jak zwykle, albo traktujemy szczoteczką elektryczną do zębów, ale widzicie, tutaj nie ma problemu, jak na razie, zawiązują się. To jest odmiana Sungold Select 2, czyli tak jakby konkurent Sungolda F1. No, jak na razie więcej owocków nie widzę. Accordion Cherry. Tutaj pierwsze ogórki szklarniowe. I ja te pierwsze ogórki to właściwie obrywam, bo nie chcę, żeby leżały na ziemi. A poza tym to jest taka rada, żeby je obrywać do momentu, aż roślina będzie gdzieś tak do połowy uda. Więc ja te ogóreczki
obrywam. To jest odmiana Mini Munch, czyli takie malutkie pomidorki. Obrywam te pędy boczne na razie, żeby ten pomidor szklarniowy rósł w górę. No i tak samo owijam go koło sznurka. Tutaj widzicie groszek. To jest groszek o wysokości 2 metrów, jak widzicie. Odmiana Alderman, ale tutaj w Anglii ptaki zjadają młode pędy groszku, także przykryłam siatką, co jest trochę uciążliwe. One rosną na takiej metalowej ramie i po prostu, żeby cokolwiek zrobić albo powyrywać chwasty, muszę tą siatkę podnosić. No ale nie ma innej rady, czasami w Anglii, żeby mieć groszek, no to musi być osłonięty. No ale w tym momencie już te pędy na górze są trochę takie ściśnięte, więc będę musiała coś innego wymyślić, żeby je ochronić. Albo może ptaki już dały za wygraną i już nie będą obgryzać, ale nie wiem, czy zaryzykuję. Tutaj widzicie mój szpaler z groszku pachnącego. Tak się udał, jak chciałam. Chciałam mieć pachnącą ścianę tutaj po sznurkach i mam. Zobaczcie. Mogę iść i wąchać. Przecudne. Bardziej mi się to nawet podoba niż taki wigwam dla groszku. Z groszkiem to tylko trzeba urywać te wąsy, bo wtedy one, jak nie urwiemy, to one zawijają się w koło kwiatów i po prostu je tak gniotą, zaginają. Także wszyscy profesjonalni hodowcy groszku pachnącego na bukiety usuwają te wąsy czepne. Tutaj po drugiej stronie tej metalowej ramy też mam posadzony groszek, ale tutaj właśnie mamy 2 warzywa w jednym, bo ten groszek skończy i wtedy te dyńki przejmą tą ramę i będą się pieły, zawijały te swoje wąsy czepne na tą ramę. To jest odmiana Sweet Dumpling, czyli słodki pieróg. Bardzo, bardzo słodziutkie i one nie rosną duże. To są takie małe dynki wielkości gdzieś grapefruita, ale są tak słodkie, że w tym roku mam ich więcej. Tutaj mam posadzone 3. Mam jeszcze kilka w domu, które są mniejsze, bo dosiewałam. Właśnie plan jest taki, że one będą prowadzone po tej ramie. Także najlepszym sposobem na oszczędzanie miejsca jest prowadzenie warzyw pionowo. Nie jest to czasami łatwe, ale można. Tutaj widzicie mój obszar kwiatowy, gdzie miałam jaskry. No i po jaskrach, teraz te jaskry po prostu będę wyciągać, te bulwki, i pomiędzy nimi są posadzone inne kwiaty, na przykład cynnie. Na przykład to jest Phlox Dramonda. Tu był kosmos, ale ślimaki zjadły. Tu jest kosmos. Także jak powyciągam te wszystkie jaskry, na przykład tu mamy bulwkę, dopóki jeszcze mamy liście, a po nich będą inne kwiaty, jak cynnie, na tej samej powierzchni. Nie musimy zawsze mieć nowej grządki, ale możemy zrobić taką sztafetę. Na przykład najpierw jaskry, potem irysy, potem cynnie, kosmosy i tak dalej. No a tutaj pod tą siatką na rusztowania zakupioną z eBaya, którą ja używam do moich warzyw kapustnych i takiej rurki PCV, jest taki zbudowany właśnie stelaż. I tutaj mam posadzone brokuły i kapusty, ale pomiędzy nimi posadziłam sałatę, bo zanim one się rozrosną, to po prostu jest trochę miejsca na takie rzeczy, jak na przykład sałata, którą zbierzemy sobie szybciej. Więc to są brokuły, to jest odmiana chyba Parthenon, tak, Parthenon F1, czyli mieszaniec. A tam mamy kapustę kabis, samosiejka paperku, wszędzie, tam babka lekarska, którą zebrałam.
Mamy resztki sałaty, które się nie zmieściły w miejscu głównym. Taką mamy w Anglii właśnie pogodę. To jest taka folia dla melonów, które mi zostały i arbuzów. I zobaczcie, i to mi właśnie zrujnowało, ten cały deszcz, zrujnowało mi trochę tą folijkę i muszę to wszystko naprawić, ale tą wodę muszę sobie zachować, bo trzeba wodę oszczędzać. Za chwilę wam pokażę, co jest w środku. No tak, odkryliśmy mój tunel melonowy i arbuzowy, ale zobaczcie, kogo my tu mamy. Pana rekordzistę. Taki duży. Także jak ja nigdy nie miałam ślimaków na tej działce, tak w tym roku urodzaj. Wygląda jak mysz, jest z rozmiaru myszy. Także ten tunel wymaga ulepszeń. Mój mąż tu zaraz mi coś zbuduje, bo plan był taki, że te melony mają rosnąć w górę. Tutaj są tyczki bambusowe u góry, a te arbuzy mają się płożyć tutaj po ziemi. Melony wyglądają super, bo ta folia zapewnia im dobrą temperaturę, no ale te wszystkie deszcze po prostu ją obciążają, więc musimy coś tutaj zbudować, jakieś lepsze rusztowanie niż to moje, takie badziewne, żeby one sobie po prostu rosły w górę, bo ja tu będę musiała zaglądać, będę musiała je zapylać, bo tunel jest zamknięty, więc owady tutaj nie wchodzą, a już zaczyna mieć kwiatki. No jakbym zostawiła melony na zewnątrz, to nic by z nich nie było, bo temperatury były 15-16 stopni i deszcz codziennie, czyli one by już pewnie padły, a tutaj dobrze się mają jak na razie, trzymając kciuki. Ja takich wielkich ślimaków nie zabijam, tylko rzucam na tamto pole spryskane Roundupem. To robię. Jak mówię pole spryskane Roundupem, to zobaczcie. Tutaj wegetacja, rośliny, rumianki, a tam za tym rowem śmierć. Wszystko żółte, dlatego że było spryskane herbicydem systemowym Roundup. Nie wiem, czy oni coś w tym roku tutaj uprawiają, czy nie, ale te wszystkie rośliny, widzicie, są takie żółte, po prostu martwe. Takie naparstnice to ja zostawiam. To są wszystko samosiejki. Nic nie siałam. Może raz siałam, a potem się co roku same sieją, bo to jest taki magnes na pszczoły i trzmiele, zobaczcie. A jak przylatują tutaj, to przy okazji może usiądą też na moich truskawkach, pozapylają moje truskaweczki. A poza tym wygląda to bardzo ładnie, takie szpiczaste, wiecie, fajne kwiaty. Ja to bardzo, bardzo lubię. Także u mnie jest pełno kwiatów i na przykład nie mam szyc, nie mam większych problemów ze szkodnikami po kilku latach prowadzenia działki w taki sposób. Także to działa. Bioróżnorodność, kwiaty przy warzywach, na przykład tam mam ziemniaki, tam mam szparagi pomiędzy nimi, drzewa owocowe, kwiaty, piwonie, kwiaty. Wszędzie kwiaty, także nie jest nudno. Zobaczcie, jak się pchają. Tutaj następny mój genialny pomysł. Genialny, mówię w cudzysłowie. Ta klatka tutaj już była, jak wzięliśmy ten kawałek działki. No i ponieważ tutaj w Anglii wszystko jest jedzone, więc tutaj uprawiam przy ścianach groszek. Chyba ze 3 odmiany. A tutaj w środku zawsze miałam brukselki. No ale zeszłej zimy moje wszystkie brukselki zostały pożarte przez gryzonie. Także w tym roku posadziłam moje samice tutaj. A potem sobie pomyślałam, no tak, nie mam miejsca na więcej marchewki, więc może pomiędzy sałatami posieję marchewkę tutaj w środku. Więc jak będę zbierać groszek, tak może się trochę tak zmieszczę po bokach, to w środku będzie sobie rosło i potem przejmie wszystko, jak groszek się skończy. Zobaczymy. Tutaj pod tą siatką mam cebulę.
Dlatego jest pod siatką, ponieważ mamy szkodniki cebuli. Po angielsku to się nazywa Allium leaf miner, czyli taki owad, który po prostu podgryza się w cebulę, w liście i tak dalej. A także mamy chorobę gleby, białą zgniliznę, white rot, czyli musiałam zastosować różne sposoby na to, żeby tym chorobom zapobiec, no ale pomiędzy rzędami cebuli posadzonej gniazdowo posadziłam właściwie rozsadę rzodkiewki i tutaj jeszcze takie niedobitki mam. I po prostu zanim cebula urośnie, zajmuje to sporo czasu, więc to miejsce jest niewykorzystane i można po prostu sobie posadzić coś, co rośnie szybko, na przykład rzodkiewka z rozsady, sadzona także gniazdowo. A jeśli chodzi o cebulę, to tutaj mamy odmianę Kelsey, którą sobie pojedynczo uprawiałam w domu, żeby zobaczyć, jaka duża wyrośnie. To jest odmiana cebuli olbrzymiej, która bije rekordy na wystawach warzyw i mam ich tu kilka i posadzę je pod tą siatką. Jedną zostawiłam sobie w domu i zobaczymy, jaki rozmiar osiągnie. Wschody były bardzo marne, więc tylko kilka udało mi się skiełkować. Tu mam jeszcze kilka innych rzeczy, które muszę dzisiaj posadzić, jak na przykład buraki liściowe. To jest odmiana peppermint, czyli mięta, ale nie ma to nic wspólnego z miętowym smakiem. Właściwie to ma, bo cukierki w Ameryce są takie biało-różowe, takie laseczki na święta i są o smaku miętowym. A tutaj tylko kolor po prostu jest taki, ale jest bardzo dekoracyjny ten burak liściowy, więc posadzę go w miejscach, gdzie mam kwiaty, bo po prostu jest dekoracyjny. No i ja lubię te żółte, a to jest czerwony i po prostu sobie posadzę. Mam jeszcze kilka innych rzeczy. Dalię na przykład. Dalia, odmiana Linda's Baby, czyli dziecko Lindy. A teraz może sobie zakopiemy tą oję, tą prawdziwą, porządną oję, tutaj pomiędzy tymi pomidorami, bo stwierdziłam, że tu jest potrzebne źródło podlewania. Tu jest jedno, tam jest jedno, ale tutaj wygląda, że może być sucho, więc sobie ją tutaj wkopiemy. Chciałam Wam jeszcze pokazać rękawiczki, które zakupiłam sobie też w tym centrum ogrodniczym. Są bardzo fajne. Zobaczcie, nazywają się EcoFlex Comfort. I one są, można je prać, można w nich używać telefon. Są bardzo dla mnie fajne, bo jest rozmiar XS, 6, czyli malutkie na moje ręce. I przez długi czas po prostu ziemia przez nie nie przechodziła, więc kupiłam 2 pary, a one tylko kosztują 4,99 za parę, więc super, super. Polecam. Scottsdale może. Tutaj musimy uważać, żeby nie uszkodzić korzeni pomidorów. Ta linia kroplująca po prostu nie jest w tym momencie używana. Nie zdała egzaminu, dlatego te wszystkie oje. Może tutaj. No jest sucho, ale pomidory znajdują sobie źródło wody. Jak widzicie, wykopałam dołek, wsadziłam oje. Dolejemy wody i zasypiemy dookoła tutaj. Na pewno będzie łatwiej niż z tymi doniczkami i dłużej wytrzyma. Nie ma takiego problemu, że mi ślimaki będą wchodzić, bo ma porządny korek, jak wyschnie. Bo z tymi doniczkami tak jest, że jeżeli już nie ma w nich wody, to się wprowadzają różne zwierzątka, na przykład mrówki, ślimaki i tak dalej. Zobaczcie, zostaje tylko szyjka na zewnątrz. Super.
Bardzo mnie to ekscytuje. To jest Egbert. Egbert ma oczy dookoła głowy i jego zadaniem jest odstraszanie wszelkich latających kreatur, które będą atakować moje wiśnie, moje truskawki, moje porzeczki. Ale niestety w ciągu naszej ostatniej pięknej brytyjskiej pogody Egbert dostał urazu kręgosłupa, po prostu złamał się w pół i Egbert został właśnie naprawiony. Egbert, trzymaj się. Wiem, że jest wiatr, ale no, musisz stać prosto. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na kolejne odcinki.